Zapraszam do wysłuchania opowiadania ze świata Unionverse. Bitwa o Kartam. Czyta Niko. Wiktor Ventura siedział na fotelu, patrząc przez okno, jak przestrzeń wokół nich mknie świetlistymi smugami. Obok niego André zajmował drugi fotel, nerwowo stukając palcami w podłokietnik. Mimo iż obaj podjęli decyzję, by się tu dziś znaleźć, to młodszy brat był tym, który miał więcej wątpliwości. Wreszcie niespokojny André przerwał ciszę. Myślisz, że Diana wyśle za nami pościg? Zapytał. Wiktor oparł głowę o fotel, spoglądając ku sufitowi. Raczej nie będzie urządzać obławy za dwójką kadetów, stwierdził wreszcie. W końcu doskonale wie, gdzie jesteśmy. Jeszcze przed wylotem pozostawili Dianie Encelados wiadomość, w której zdecydowanie, acz uprzejmie, wyjaśnili powody swojej decyzji i przy okazji przeprosili za zabranie jednego z grawolotów. Jako zaledwie kadeci Korpusu Futurystów, Wiktor i André nie mieli dostępu do własnego statku i zdawali sobie sprawę, żeby przenieść się z Galafaj do Asimery, będą musieli ukraść jeden z nich, co nie było wcale proste i wymagało kilku tygodni planowania i kombinowania. Kilku tygodni, które zmarnowali, zamiast pomagać ludziom w Asji. Ale, dodał po chwili ciszy Wiktor, z pewnością będzie bardzo wściekła. André pokiwał głową z rezygnacją. Najpewniej wydalą nas z akademii, stwierdził ponuro. Obaj wiedzieliśmy, na co się piszemy, rzekł głośno Wiktor, dyscyplinując brata. Jeśli nas wydalą, to trudno. André odetchnął głęboko i zrezygnowany ponownie zwrócił twarz do okna. Wiktor podążył za jego przykładem. Diana też kiedyś uciekła, by walczyć, dodał jeszcze. Sądzę, że do pewnego stopnia doceni naszą śmiałość. Jego brat nie był tego aż taki pewien. Tylko jeśli ten szalony plan się uda. Wiktor nie mógł zaprzeczyć. Ich plan, właściwie nazwanie go planem, było mocno naciągane. Bliżej mu było do desperackiego pomysłu. Tak futuryści z pewnością nie postępują. I Wiktor bardzo by się zdziwił, gdyby ten wyskok puszczono im płazem, kiedy już wrócą do Galafaj. Ale czuł, że musi to zrobić. Spojrzał na André. Najchętniej w ogóle nie zabierałby ze sobą brata. Nie pozwoliłby, aby jego też spotkała kara za tę wyprawę. A z całą pewnością nie chciałby go narażać na niebezpieczeństwo, które ich czekało, gdy tylko dotrą na miejsce. Ale André nie chciał puścić go samego i uparł się, że poleci z nim. Potrzebny ci drugi pilot, tak to określił. W rzeczywistości Wiktor poradziłby sobie bez drugiego pilota. Grawoloty futurystów były zaprojektowane z myślą o samotnych podróżach. Ale doceniał gest brata. Miał tylko nadzieję, że nie pożałują tej decyzji. Za bardzo. Zbliżamy się, poinformował André, kiedy tylko pulpit powiadomił o dotarciu do celu podróży. Statek zwolnił i przed nimi zmaterializowała się przestrzeń międzyplanetarna. Wszechobecna czerń z milionami gwiazd. Jedynym wyróżniającym się elementem kosmobrazu była planeta przed nimi. Z tej odległości przypominająca rozmiarami zaledwie piłkę, choć rosnąca z minuty na minutę. Niebieska od oceanów z zaledwie kilkoma zielonymi wyspami. Na jej widok Wiktor poczuł, jak z palców odpływa mu krew. Znał ten widok. Widział go już wcześniej, zarówno na mapach, jak i z orbity. Tyle razy w ciągu całego swojego dzieciństwa. Kartam. No i jesteśmy, westchnął André. Martwiłem się, że nigdy tu nie wrócimy, przyznał smutno Wiktor. Szczerze mówiąc, ja w sumie na to liczyłem. Wiktor zmarszczył czoło, ale nie powiedział słowa.
Właściwie André miał prawo źle wspominać ich dzieciństwo na Kartamie. Dorastali w nieprzyjemnym okresie, kiedy dopiero pojawiały się pierwsze ostrzeżenia o zbliżającej się wojnie. Nawet jako dzieci nie mogli nie zauważyć, jak chowane przez stulecia resentymenty ponownie wypływają na wierzch. A jednak, kiedy Wiktor myślał o dzieciństwie, widział tylko budowle z kolorowego szkła i kamienia, bujne zielone lasy wokół miasta oraz ludzi spacerujących po ulicach. Galaktyjczyków, Uwi, Kajmeri, wszyscy razem żyjący jak przyjaciele. Może gdyby Unia Galaktyk zdecydowała się wesprzeć Asimeri po inwazji Certów, ale z drugiej strony był to region na peryferiach, a Uwi i Kajmeri nie byli nawet członkami wspólnoty. W całej Laniakei z pewnością istniało wiele znacznie bardziej potrzebujących światów, o dużo większym znaczeniu dla Galaksji Prime. Jednak po całym wysiłku, jaki wspólnota włożyła w utrzymanie pokoju w tym regionie, Wiktor czuł smutek, uświadomiwszy sobie, że to jednak nie wystarczyło. Cesarstwo Uwi i Imperium Kajmeri, dwa największe mocarstwa w Asimerii. W galaktyce, co prawda, znajdowała się jeszcze trzecia siła polityczna, Federacja Rikan, ale należała ona do wspólnoty. Od niepamiętnych czasów, odkąd tylko Uwi i Kajmeri sięgnęli gwiazd i znaleźli siebie nawzajem, nieustannie toczyli ze sobą wojnę. Przez tysiąclecia bez końca trwonili życie w długiej, bezsensownej walce. A szczególnie krwawe bitwy toczyli nad Kartamem. Dlaczego? Tego Wiktor, choć spędził tam większość życia, nigdy nie był w stanie pojąć. Wiedział jedynie, że ostatnim razem Uwi i Kajmeri byli na wojnie wiele stuleci temu. To Unia Galaktyk w końcu ich ze sobą pogodziła. Dopiero przybysze z innej galaktyki doprowadzili do pokoju i uczynili Kartam ambasadą dla obu stron. Wojna została zażegnana, a przynajmniej tak było, dopóki inwazja Certów nie zmusiła wspólnoty do wycofania się z prawie całego sektora. Zniszczenia i śmierci ponownie przepełniły galaktykę i tym razem nie było nikogo, by mógł im zapobiec. A kiedy inwazja się skończyła i Certowie zostali pokonani, Asimerii została sama. Jej mieszkańcy musieli wygrzebać się z gruzów bez swoich strażników pokoju. I to po latach doprowadziło do ponownej wrogości między nimi. Wiktor przyszedł na świat lata po inwazji, ale widział wiele jej skutków. Kartam również został zniszczony i niewielu było zdolnych do tego, by to naprawić. Jako dziecko Wiktor marzył, by razem z bratem i przyjaciółmi uzdrowić świat. Między innymi dlatego wyruszył do Galafaj i rozpoczął szkolenie na futurystę. W korpusie futurystów mógłby dotrzeć do najpotężniejszych ludzi wszechświata, zwrócić ich uwagę na problemy, które go trawią. Ale teraz, skoro wojna między Uwi i Kajmeri znowu zawitała do jego ojczyzny, nie miał wątpliwości, że powinien być tutaj, by jak najszybciej położyć temu kres. Miał plan, jak tego dokonać. Był to szalony plan, niepozbawiony wad, ale mógł się udać. Stąd wszystko wydaje się takie spokojne. Odezwał się, nie odrywając wzroku od niebiesko-zielonej powierzchni Kartamu. Długo to nie potrwa, odparł André. Gdy tylko się zbliżymy, natrafimy na całą flotę. Patrz, już teraz pojawiły się na skanerze. Zgodnie z jego słowami, w polu widzenia Wiktora pojawił się obraz całej okolicy z góry. Wokół Kartamu zebrało się dziesiątki statków. Otoczyły planetę ciasnym pierścieniem, niczym pszczoły swoją królową. I jak królowej będą jej bronić przed każdym intruzem. Wiktor nie musiał nawet sprawdzać, do kogo należą. Już gdy zobaczył ten kształt, zrozumiał, że to muszą być okręty Kajmeri. A zatem
zgodnie z raportami, Kajmeri przejęli kontrolę nad Kartamem. Wiktor zaczął się zastanawiać, co w takim razie stało się z mieszkańcami planety. Uwiańczykami, Kajmerczykami, Galaktyjczykami, a przede wszystkim hybrydami. Na ile wiedział, na razie powierzchnia Kartamu nie została zniszczona, a ulice miasta były patrolowane przez straże złożone z Sheridi. Sheridi. Dość nieprzyjemny gatunek rozumny z terytoriów Kajmeri, których przedstawiciele wyróżniali się tym, że składali się wyłącznie z dymu. Ich ojczyzną był gazowy gigant z atmosferą 1000 razy gęstszą niż ta, w której mógłby przeżyć człowiek. Aby przetrwać w warunkach, w jakich żyją ludzie, Sheridi musieli nosić specjalne maski. W przeciwnym razie ich ciała rozwiałyby się na wietrze. Imperium Kajmeri podbiło ich na długo przed tym, nim rozpoczęły się pierwsze wojny z Uwi. A kiedy już to się stało, Sheridi służyli kolejnym władcom Kajmeri lojalnie i uczciwie. Po zawarciu pokoju wycofali się do swoich włości, ale nigdy nie wyzbyli się swojej nieprzyjemnej reputacji. Nie byli wojownikami, a jednak gdziekolwiek się zjawili, wszelki opór niknął. Budzili nieufność i strach. Jeśli nowy władca Kajmeri powrócił do wykorzystywania ich do utrzymania swoich podbitych terenów, to sytuacja była bardzo zła. Ach, na gwiazdy. Jak to się mogło stać? Co teraz? Zapytał niespokojnym głosem André, gdy patrzyli na projekcję statków. Wiktor odwrócił wzrok od obrazu Kartamu i otaczającego go pierścienia okrętów i zamiast tego skierował spojrzenie w stronę drugiej floty, oddalonej od planety na rozsądną odległość. Okręty wyróżniał odmienny kształt. Materiał, z którego je zbudowano, prawie przypominał szkło, a jednak Wiktor miał świadomość, że są one o wiele mocniejsze niż widać to na pierwszy rzut oka. Bitwa kosmiczna. Diana Enceladus, gdyby to zobaczyła, wyśmiałaby ten pomysł. Manewrowanie w kosmosie jest wystarczająco trudne nawet bez latających wokół laserów. Jeśli chcesz walczyć, powtarzała zawsze, to musisz wejść w atmosferę. W przeciwnym razie nigdy nie zwyciężysz. Chyba że twoje cele są słabe i powolne. A biorąc pod uwagę, jak ciasno w tej chwili otoczony był Kartam, było jasne, iż jakakolwiek próba przedostania się na powierzchnię zakończy się masakrą. Masakrą, którą, i Wiktor był tego pewien, władczyni Uwi była gotowa wywołać. Bo oni nie przybyli tutaj, by walczyć o Kartam, choć pewnie zechcieliby go zdobyć. Ale ich powód przybycia tutaj był zupełnie inny. Bowiem na Kartamie, porwana przez Kajmeri jako zakładniczka, przebywała najmłodsza córka władczyni. I cesarzowa zrobi wszystko, by ją odzyskać. Zmasakruje Kajmeri, a nawet własnych ludzi, jeśli będzie trzeba. I Wiktor razem z André przybyli tutaj, by temu zapobiec. Lećmy tam, rzekł, wskazując na flotę Uwi. Tylko wyślij im chorągiew w pokoju. Ma się rozumieć, stwierdził André. Głupio byłoby tu przylecieć po tylu trudach po to tylko, by zostać zastrzelonym przez tych, którym chcemy pomóc, nie? Żarty André, zazwyczaj zabawne, z jakiegoś powodu tym razem przyprawiały Wiktora o mdłości. To nie był moment na żarty. Sądzę, że musimy się zapowiedzieć, dodał po chwili ciszy André. Ja mam to zrobić, czy nie? Ja to zrobię. Wiktor poprawił się w fotelu. Nie zauważył, kiedy od zaciskania podłokietników krew odpłynęła mu z palców, a dłonie stały się boleśnie sztywne. Teraz albo nigdy. Do jej najwyższej wysokości władczyni Uwi cesarzowej Cori Lare, zaczął stanowczym głosem, wkładając w to całą swoją pewność siebie. Nazywam się Wiktor Ventura. Wraz ze mną jest mój brat André Ventura.
Przybywamy z Galafaj, ale jesteśmy tu jako jedni z was. Pragniemy wam pomóc. Pragniemy ocalić jej książęcą mość księżniczkę Feyri. Pragniemy zapobiec rzezi, która niechybnie się wydarzy, jeśli rozpocznie się bitwa. Wiemy, w jaki sposób wydostać księżniczkę tak, żeby nikt nie ucierpiał. Przybyliśmy tutaj wbrew rozkazom naszych dowódców. Nie posiadamy broni. Z najwyższym szacunkiem prosimy o pozwolenie na zadokowanie naszego okrętu, grawolotu typu Hyper 8, do waszego okrętu dowodzenia i o spotkanie z jej wysokością, byśmy mogli przedstawić nasz plan. Odetchnął. Wiem, że po wszystkim, co się wydarzyło, nie mamy was prosić o zaufanie, ale i tak to robimy. Jeśli nie życzycie sobie naszej obecności tutaj, oddalimy się i już więcej nie będziemy was niepokoić. Znowu odczekał sekundę. Oczekujemy odpowiedzi. Zamilkł, a cisza, która potem nastąpiła, trwała przez kilkanaście sekund. Wiktor spojrzał na Andrę. Zobaczył, jak pojedyncza kropla potu spływa mu po skroni. Wiesz, że Cori nie lubi Galaktyjczyków, odezwał się André, kiedy zorientował się, że brat na niego patrzy. Wiem. A co jeśli nas nie przepuści? Albo nie pozwoli nam odlecieć? Nie wiem. Obawy André nie były bezpodstawne. Cori Lare nie znosiła Unii Galaktyk i jej mieszkańców. Obwiniała ich o nieszczęścia, jakie spadły na jej lud po wojnie certyckiej. I nie całkiem bez powodu. Równie dobrze mogłaby zwyczajnie kazać ich zabić w akcie czystej złości. Ale jeśli jest choć cień szansy, że dzięki temu ocalimy nasz dom, zaczął Wiktor, lecz André się wtrącił. Kartam nie jest już naszym domem. Odeszliśmy zaledwie kilka miesięcy temu. O nie, André pokręcił głową. Kartam przestał być naszym domem na długo przed tym, nim odeszliśmy. Właściwie, jak się nad tym zastanowić, to nigdy nim nie był. Tym razem to Wiktor pokręcił głową. Nie zgadzam się. Jesteśmy tu, prawda? Walczymy za to miejsce. André przez chwilę milczał, spoglądając na brata dość niechętnie. W końcu odwrócił wzrok i zwiesił głowę. Jak wolisz. Cisza przeciągała się, a Wiktora zaczęła opuszczać pewność siebie. Nie był pewien, co zrobi, jeżeli cesarzowa Cori odmówi udzielenia im pozwolenia. Nie chciał pozostawiać tego miejsca na pastwę uprzedzonych władców, ale nie chciał również pogarszać sprawy. W końcu, po długim oczekiwaniu, w komie pojawił się głos, którego Wiktor nie rozpoznał. Kapitanie Wiktorze Ventura, powiedział ktoś. Masz pozwolenie na zadokowanie. Zbliżcie się powoli. Nasze statki was odeskortują. I nie róbcie niczego podejrzanego. André odetchnął z ulgą tak wielką, że aż położył się na fotelu. Wiktor, mimo iż serce przestało mu walić jak młotem, wiedział, że niebezpieczeństwo jeszcze nie minęło. Teraz czekała ich niemożliwa do przewidzenia część planu. Nazwali ciebie kapitanem, zauważył gorzko André. A o mnie nie wspomnieli. W odpowiedzi Wiktor posłał mu rozgniewane spojrzenie. Lepiej powstrzymaj się od komentarzy, André, rzekł. Najgorsze dopiero przed nami. Zgodnie ze słowami głosu z Koma, bracia Ventura i ich statek zostali odprowadzeni przez silną eskortę do doku wielkiego okrętu dowodzenia Uwi. Potężnego frachtowca, wyglądającego jak gigantyczny sopel lodu, pływający w przestrzeni kosmicznej. Na kadłubie widniał napis w wymyślnym języku Uwi – Aurantu. Kiedy tylko otworzyły się drzwi śluzy, zostali otoczeni przez żołnierzy Uwi. Wszyscy wyglądali identycznie. Mieli na sobie idealnie białe skafandry, a ich głowy zakrywały hełmy w tym samym kolorze.
wyglądające jak zrobione z mlecznego szkła. Z kolei ich twarze kryły się za idealnie gładkimi, krystalicznymi maskami, pozbawionymi oczu, ust czy nosa. Wiktor już wcześniej widział takich żołnierzy. Wśród Uwi byli nazywani nieskazitelnymi. Uwi wierzyli, że biały kolor chroni od zepsucia, ale również zapewnia siłę do walki. Ani Wiktorowi, ani André nie uśmiechało się towarzystwo tych milczących, niepokojących strażników. Ale w tej chwili nie mogli liczyć na nic innego. Jeśli chcieli się spotkać z cesarzową, musieli postępować według jej zasad. Wik, odezwał się niespodziewanie w głowie Wiktora kom André. Co zrobimy, jeśli Korinie... Czekaj. Wiktor przerwał bratu, nim ten zdążył dokończyć. Najpierw się z nią spotkamy, potem zobaczymy. Strażnicy odprowadzili braci w stronę drzwi. Kilku natychmiast wbiegło przez dok do ich statku. Zapewne mieli rozkaz go dogłębnie przeszukać. Widać, że im nie zaufali. Milczenie stało się nieznośne bardzo szybko. Nieskazitelni nie wydali z siebie najmniejszego dźwięku. Nawet ich kroki nie rozbrzmiewały echem po korytarzu. Wiktor był pewien, że wszyscy wokół słyszą łomotanie jego serca, podobnie jak serca André. Ze wszystkich sił próbował zachować spokój, ale to było jak próba utrzymania atomu w palcach. Coraz mniej wierzył, że panuje nad sytuacją, ale musiał chociaż spróbować, póki jeszcze nie jest za późno. Niespodziewanie w jego głowie pojawiły się obrazy sprzed ponad roku, gdy jeszcze mieszkał na Kartamie, ale już snuł plany podróży w inne zakątki wszechświata. Siedział wówczas z przyjacielem, najlepszym jakiego miał, a przynajmniej tak wolał myśleć, i opowiedział mu o swoich planach. Jego przyjaciel wówczas się na niego wściekł. Zarzucił mu, że pragnie porzucić swój dom, zapomnieć o nim i wszystkich, którzy w nim mieszkają. Choć Wiktor próbował to naprawić, od tamtego dnia ich przyjaźń stała się jakby mniejsza. Ostatecznie nie pożegnali się, gdy przyszła pora się rozstać. Nieskazitelni w końcu zaprowadzili ich na koniec korytarza. Ktoś tam czekał i nie była to cesarzowa. Był to mężczyzna Uwi, o bladej skórze, włosach koloru białego złota oraz w skafandrze, podobnym do tego, który nosili nieskazitelni, ale nie zakrywający twarzy, co pozwoliło im zobaczyć jego niebieskie oczy ze złotą obwódką wokół tęczówki. Miał również szarfę z symbolem cesarstwa. To zaalarmowało Wiktora. Szarfa w całym wszechświecie była uniwersalnym symbolem władzy. Czyżby ten człowiek był dowódcą nieskazitelnych? Jego ubiór na to wskazywał. Wiktor odniósł wrażenie, że powinien go kojarzyć, ale w tej chwili miał pustkę w głowie. Który z was to Wiktor Ventura? Zapytał nieznajomy, gdy tylko bracia zatrzymali się przed nim. Wiktor rozpoznał głos. Ten sam, który słyszeli w komunikatorze na statku. To ja. Wiktor zrobił krok naprzód. Wszyscy nieskazitelni drgnęli, ale mężczyzna z szarfą powstrzymał ich gestem. Masz sporo brawury, kapitanie, odezwał się, by przychodzić tutaj bez zapowiedzi i jeszcze domagać się audiencji u jej najwyższej wysokości. Wiktor miał na końcu języka uwagę, że nie jest wcale żadnym kapitanem, ale powstrzymał się. Zamiast tego posłał spojrzenie bratu, który niepewnie skakał wzrokiem po kolejnych nieskazitelnych. Ja i mój brat André chcemy tylko pomóc, powiedział, chcąc zwrócić uwagę, iż jego brat został pominięty. Możemy... Ponownie dowódca uniósł rękę, uciszając Wiktora, nim ten zdążył dodać coś więcej. Chcecie pomóc, nie chcecie pomóc, to nieważne, stwierdził. Galaktejczycy są samolubni, skupieni tylko na sobie i niesłowni. Żyjecie tylko i wyłącznie dlatego,
że desperacko pragnę odzyskać córkę. Szanse na to, że wy dwaj moglibyście cokolwiek na to poradzić, są marne, ale w przeciwnym razie raczej nie porywalibyście się tutaj jak dwóch bezbarwnych głupców. A przynajmniej taką mam nadzieję. Córkę? Wiktor był pewien, że się przesłyszał. Mieli zamiar ocalić księżniczkę Fairy, ale to by oznaczało... Dopiero teraz zorientował się, kim w istocie jest człowiek stojący przed nim. To nie był zwykły dowódca nieskazitelnych. To był sam książę małżonek cesarzowej Cori, Adelar z Anglos, ojciec Fairy. A jednak, ciągnął, wyglądacie obaj prawie jak Uwi, choć nie całkiem. Powiedziałeś, że jesteście jednymi z nas. Tak, wasza wysokość, potwierdził Wiktor, tym razem pamiętając o stosownych zwrotach. Cóż, nie ja to ocenię, stwierdził wreszcie książę Adelar i gestem nakazał nieskazitelnym rozluźnić pierścień, jaki stworzyli wokół braci. Za mną. Kiedy obaj bracia podążyli za nim, André wyszeptał do Wiktora. Chyba naprawdę tego nie przemyśleliśmy. Książę Adelar zaprowadził ich do osobnego pomieszczenia na statku, który Wiktorowi skojarzył się z centrami dowodzenia, które nieraz widział na okrętach wspólnoty. Aczkolwiek ten miał wiele wspólnego również z salą balową, albo wręcz tronową. Jednak wystrój wnętrza wyraźnie wskazywał na architekturę Uwi. Niemal każda powierzchnia była gładka i lśniąca niczym starannie wypolerowany kryształ, a pod spodem dostrzegał ruch, jakby w ścianach płynęła woda lub kolorowy tusz. Wiktor znał ten rodzaj konstrukcji. W jego rodzinnym mieście było ich całkiem sporo, aczkolwiek wszystkie połączono z architekturą Kajmerii oraz Galaktyjczyków, tworząc mieszaninę kolorowego szkła, kamieni i metalu. Możliwość ujrzenia na własne oczy czystej struktury Uwi była czymś fascynującym i przebijała się nawet przez tarczę jego niepewności. Nie zdołał powstrzymać rozdziawionej gęby na widok tej krystalicznej gry kolorów. Nawet Asterianie, którzy słynęli z kryształowych konstrukcji, nie tworzyli czegoś takiego. Szkło w podróżach kosmicznych było niepraktyczne. Zbyt sztywne, zbyt kruche, a jednak Uwi znaleźli dla niego miejsce. I jakby tego było mało, uczynili go swoją wizytówką. A zatem to nie była pomyłka. Rozległ się nagle głos, który w ciszy komnaty zabrzmiał jak dzwon. Wiktor i André przestali się rozglądać po pomieszczeniu i dopiero teraz zwrócili uwagę, że ktoś rzeczywiście się w nim znajduje. Kobieta Uwi, nosząca długą, błękitną suknię, na swój sposób przypominającą szkło w równym stopniu co ściany wokół. Białe włosy miała splecione w kok, a na głowie nosiła kryształowy diadem. Gdy spojrzała w ich stronę, Wiktor dostrzegł niebieskie oczy ze złotą obwódką. Cesarzowa Cori Lare. Wyglądała dokładnie tak, jak ją przedstawiały fotosy. Do tej pory żaden z braci nie miał okazji osobiście poznać władczyni Uwi, choć widzieli ją kilka razy z daleka, gdy przybywała odwiedzać Kartam, kiedy obaj byli dziećmi. Dwóch Galaktyjczyków tak rwących się do pomocy, odezwała się cesarzowa Cori. Szkoda, że tak późno, spojrzała na nich. Podobni jesteście jak dwie krople wody. Wiktor postanowił nie reagować na tę uwagę. On i André rzeczywiście byli identyczni z wyglądu, ponieważ posiadali dokładnie taki sam zestaw genów, co jednak nie powstrzymało ich przed wykształceniem dwóch zupełnie różnych osobowości. Po co ich tu przyprowadziłeś, mój drogi? Są tu nam tak potrzebni jak czerń. Sami zgłosili się do nas, twierdząc, że chcą pomóc, powiedział książę Adelar.
Wiktor póki co wolał trzymać język za zębami. Nie wiem, na ile mówią prawdę, ale jeśli jest jakakolwiek szansa, by odzyskać Feyre, ja już wiem, jak ją odzyskamy, stwierdziła stanowczo Cori. Niepotrzebni nam Galaktyjczycy. Zrobili aż nadto. Stojący obok Wiktora André westchnął cicho, jakby wszystkie jego obawy właśnie się spełniły. Poniekąd tak było. Cesarzowa nie lubiła Galaktyjczyków. Wiem, co zrobili, odezwał się książę Adelar, podchodząc do Cori. Ale ci dwaj, spójrz na nich. Nie wyglądają jak zwykli Galaktyjczycy. I jeszcze twierdzą, że są jednymi z nas. Kłamstwa. Galaktyjczycy nie są jednymi z nas. Z całym szacunkiem, wasza wysokość, ale my nie jesteśmy Galaktyjczykami, odezwał się znienacka Wiktor. Cesarzowa i jej mąż spojrzeli w ich kierunku. Wiktor zauważył kątem oka, że André przewraca oczami i mógłby przysiąc, że jego brat wymamrotał pod nosem, a podobno to ja miałem się nie odzywać. Nie przypominam sobie, odezwała się cesarzowa, bym udzieliła ci prawa głosu. Cori, zaczekaj. Książę Adelar wykonał krok w ich stronę. Co masz na myśli? Mówiłeś, że przybywacie z Galafaj. To prawda, przyznał Wiktor. Ale ja i mój brat André przyszliśmy na świat i wychowywaliśmy się tutaj, na Kartamie. Jeśli ta informacja zmieniła cokolwiek w nastawieniu cesarzowej Cori, to nie dała po sobie tego poznać. Wiem, że na Kartamie mieszkało, jak sądzę mieszka nadal, sporo Galaktyjczyków, rzekł wreszcie Adelar. Ale to was jeszcze nie czyni jednymi z nas. To nie wszystko, oznajmił Wiktor. Tak się składa, że ja i André jesteśmy hybrydami. Na sekundę pozwolił, by ta wiadomość zakorzeniła się w umyśle cesarzowej i księcia. Potem kontynuował. Kiedy trwał pokój, wspólnota postanowiła rozpocząć program ambasadorski. W tym celu w kolebce na Kartamie zostały powołane do życia hybrydy, głównie pół Kolranie, pół Uwi. Był to jeden z wielu programów zmierzających ku zachowaniu pokoju. Ja i André jesteśmy właśnie jednymi z nich. Adelar przez chwilę milczał. Cóż, to wyjaśnia, czemu nie wyglądacie jak typowi Galaktyjczycy, stwierdził wreszcie. I prawdę mówiąc, wierzę wam, kiedy mówicie, że pochodzicie z Kartamu. W jaki sposób jednak dosyć, mój drogi? Głos cesarzowej odbił się echem po pomieszczeniu, uciszając księcia. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Ale nasza córka potrzebuje w tej chwili swoich rodziców, a nie jakichś zmyślonych wybawców z niebios. Galaktyjczycy siłą zagarnęli coś, co do nich nie należało. Wmówili wszystkim, że będą naszymi strażnikami, a kiedy naprawdę byliśmy w potrzebie, zostawili nas. Mój ojciec wiele razy błagał ich o pomoc, kiedy najeźdźcy z ciemnej przestrzeni rozpanoszyli się po naszym kraju. Oczywiście ani razu jej nie otrzymał, a za ich lenistwo przypłacił życiem. Wszystko musiałam robić sama, podczas gdy moi poddani cierpieli z powodu ich wojenki. Powiedz, dlaczego mielibyśmy im zaufać? Czy Galaktyjczycy kiedykolwiek cokolwiek dla nas zrobili? Gwałtowne prychnięcie było tym, co zwróciło uwagę wszystkich. Wiktor odwrócił głowę i z niejakim zdumieniem zobaczył swojego brata. Oczywiście, że tak, bo wy jesteście najważniejsi we wszechświecie. André, co ty wyprawiasz? Syknął Wiktor. To nie jest... Nie. O dziwo, to cesarzowa Cori go uciszyła. Śmiało, młody człowieku. Powiedz, co myślisz. Zapewne jesteś przekonany, że twoi pobratymcy doskonale się spisali. A tak naprawdę nie osiągnęliście niczego. Zawarliśmy dla was pokój. André nie krył pretensjonalnego tonu. O, naprawdę? Cori również nie. I gdzie jest ten pokój, mój drogi? Trwał przez 1000 lat. To jest dla ciebie nic, wasza wysokość?
pokój, do którego doprowadziliście siłą, choć żadna ze stron o to nie prosiła. Ale już mniejsza z tym. Przeszłości nie zmienisz. Ważne, że teraz mój lud cierpi. Kajmeri u bram to najmniejszy z naszych problemów. Co powiesz tym dziesiątkom, setkom, tysiącom moich poddanych, którzy stracili rodziny, dach nad głową i dorobek życia, ponieważ wy nie przybyliście wtedy, kiedy obiecaliście? Mój ojciec musiał sam poradzić sobie z inwazją kogoś, kto przewyższał go pod każdym względem, ponieważ wy postanowiliście nas poświęcić. Kiedy zginął, to na mnie spadł obowiązek zaopiekowania się tym miejscem. Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że nie jesteście świadomi tego, co tu się stało. Jesteśmy świadomi, powiedział Wiktor. Bardziej niż myślisz, dodał w głowie, przypominając sobie obrazy z Kartamu z dzieciństwa. Nawet wiele lat po inwazji jego ojczyzna nosiła ślady wojny. I nadal uważacie, że nic się nie stało? Spytała Cori. Wiktor spróbował wymyślić jakąś odpowiedź, ale nim zdołał, Andre zrobił to za niego. Właściwie to jestem trochę zdziwiony, wasza wysokość. Mruknął cały czas niechętny. Ach tak? A czym? Co jak co, wasza wysokość, ale sądziłem, że ty akurat będziesz nas rozumieć. Cori zmarszczyła czoło. Co ty do mnie mówisz? Czy jesteś świadoma tego, co się dzieje? Zapytał Andre zamiast odpowiedzieć. Co to ma znaczyć? Czy wiedziałaś o tym, że to, co dzieje się tutaj w Asimerii, dzieje się też wszędzie indziej? Dziesiątki, setki, tysiące galaktyk cierpi. Inwazja dotknęła wszystkich, każdego jednego, choćby najmniejszego sojusznika wspólnoty. A my zwyczajnie nie mamy środków, by wesprzeć wszystkich. I po prostu musimy wybierać, komu pomóc, a kogo zostawić. Jako cesarzowa z pewnością nieraz musiałaś mierzyć się z podobnymi wyborami. Czy uratować cywili bez domów, czy wspomóc żołnierzy, by walczyli z niedobytkami sił certów? Andre odważył się wyprostować, niemal wyzywająco. To potworne, co się stało tobie, twojemu ojcu i twoim poddanym, cesarzowo Cori Lare. Ale to nie czyni was wyjątkowymi. I to jest w tym wszystkim najsmutniejsze. Zgodzisz się ze mną, prawda? Cori nie odpowiedziała. Nie przybyliśmy tu, by osądzać naszych poprzedników, stwierdził jeszcze Andre. Tylko po to, by ocalić księżniczkę Feyri, w taki sposób, by uniknąć rzezi. Zatem, wasza wysokość, jeśli nie chcesz naszej pomocy, to nie widzę sensu w kontynuowaniu tej dyskusji. Po prostu nas stąd wyrzuć albo uwięź, jeśli wolisz. Przecież podjęłaś decyzję jeszcze zanim przekroczyliśmy te drzwi. Wiktor milczał. Patrzył na brata, nie kryjąc szoku. Nigdy wcześniej nie słyszał, by Andre wygłosił coś takiego. Andre zawsze był bardzo zachowawczy i z tego powodu Wiktor sądził, iż to on z ich dwóch jest bardziej skłonny do ryzyka. W końcu cała ta wyprawa to był jego pomysł. A jednak to, co przed chwilą powiedział Andre, pomimo dobitności słów, Wiktor usłyszał w nich mnóstwo odwagi. Więcej niż kiedykolwiek. Oby tylko nie okazała się również kluczem do ich zguby. Cisza jednak przeciągała się niemożliwie i Wiktor miał wrażenie, że wszystkie ściany napierają na niego boleśnie. Ani Cori, ani jej małżonek nie odezwali się ani słowem przez bardzo długi czas. Za taką bezczelność mogłabym was wyrzucić w próżnię, wydusiła w końcu cesarzowa. Wiem, odparł Andre bez cienia skruchy. Ale jeśli życzysz sobie samodzielnie sprawdzić prawdziwość moich słów, wasza wysokość, zwróć się do naszej mentorki, Diany Enceladus z Luny. Jestem pewien, że pomimo trudności znajdzie ona sposób, by pokazać ci wszechświat. Wiktor wychwycił spojrzenie Adelara
I w tej chwili pojął, że książę małżonek jest tak samo przerażony jak on. Obaj bowiem usłyszeli niewypowiedzianą groźbę zawartą w nazwisku Diany Enkelados, jednej z najpotężniejszych futurystek w korpusie i w ogóle osób we wspólnocie. To nie będzie konieczne, oświadczyła w końcu Cori. Bardziej mnie interesuje, jak na pana kolorów zamierzacie dostać się do Feyrii. Książę Adelar spojrzał na swoją żonę, jakby zobaczył ją po raz pierwszy w życiu. Wiktor natomiast ledwo zdołał ukryć westchnienie ulgi. Jednocześnie poprzysiągł sobie, że gdy tylko wydostaną się z tej matni, udusi brata gołymi rękami. Jest sposób, odezwał się Wiktor, czując, że musi koniecznie rozładować napięcie. Nasz statek mógłby zbliżyć się do pierścienia okrętów Kaimerii na tyle, by przepuścić lądownik, którym następnie przyczepimy się do okrętu dowodzenia. Jeden z nas odnajdzie Feyrii i zabierze ją z powrotem. Wtedy po prostu uciekniemy. Tak po prostu? Cesarzowa nie omieszkała wyrazić swojego sceptycyzmu. Cóż, będziemy potrzebować odwrócenia uwagi. Stąd moja prośba do waszej wysokości. Statki wspólnoty są bardziej zaawansowane niż statki Kaimerii, ale oni prawdopodobnie mają wiedzę na ich temat i są na to przygotowani. W końcu ich imperator dorastał na Kartamie również wśród Galaktyjczyków i zna ich możliwości. Dlatego potrzebujemy floty cesarstwa, by odwracała uwagę. Cori drgnęła. Zaraz. A właściwie skąd ty wiesz, że władca Kaimerii dorastał na Kartamie? Co? Wiktor spojrzał na cesarzową zdumiony. Znaczy, słucham? To jakaś tajemnica? Myślałem, że wszyscy to wiedzą. Cori spojrzała na niego jak na wariata. Margan wstąpił na tron w atmosferze skandalu. Jego ojciec, młodszy brat poprzedniego imperatora, był ambasadorem Kaimerii na Kartamie. Ale gdy tylko zakończył swoją misję i wrócił do stolicy, przeprowadził zamach stanu, w którym zginął jego brat, jak i cała rodzina. Ale coś poszło nie tak i sam zginął razem z braciszkiem. Ostatecznie tak się złożyło, że Margan okazał się być ostatnim żyjącym krewnym władcy Kaimerii, więc siłą rzeczy wstąpił na tron. Ale zamach stanu ojca to spora plama na reputacji, więc Margan bardzo się postarał, by zatrzeć wszelkie ślady na temat ojca i jego zbrodni, w tym również jego lata na Kartamie jako ambasadora. Oznaczało to też wymazanie jego własnego dzieciństwa. Ale ja wiem swoje. Tylko skąd wy o tym wiecie? To, że Margan wychowywał się na Kartamie razem z ojcem, było znane tylko wąskiej liczbie osób. Z każdym słowem cesarzowej Cori Wiktor czuł, jak jego wnętrzności skręcają się coraz bardziej. Oczywiście słyszał, że to bratanek władcy Kaimerii przejął tron po śmierci poprzednika, ale miało to się stać na skutek nieszczęśliwego wypadku grawolotu, w którym zginęła imperialna rodzina. I pomimo tego, iż Wiktor wiele wysiłku poświęcił, by przygotować się do tej wyprawy, to przez cały czas nie wiedział najważniejszego. My we wspólnocie mamy więcej informacji, wydukał Wiktor. A jednak umknęła wam wieść o zamachu stanu? Cori pokręciła głową. Coś kłamiesz. Znamy go, wtrącił niespodziewanie André. Wszyscy popatrzyli na niego. Poznaliśmy się, gdy mieszkaliśmy na Kartamie. Jego ojciec odwiedzał kolebkę, w której przyszliśmy na świat. Margan mu towarzyszył. Bawił się z hybrydami, gdy byliśmy dziećmi. Potem utrzymywaliśmy kontakt jako nastolatkowie. Do czasu, aż nasze drogi się rozeszły. Zapadło milczenie po raz kolejny, które przerywało tylko dudnienie odległych, masywnych silników okrętu. Wiktor przestał zwracać uwagę na cesarzową i jej księcia małżonka. Przed oczami stanęły mu wszystkie wspomnienia z lat dzieciństwa.
Jak wspólnie z Marganem wybywali poza kolebkę w poszukiwaniu przygód w dżunglach archipelagu. Latali nad oceanem na hoverze i chodzili do miasta rozrabiać na wszelkie możliwe sposoby. Jako synowi arystokraty, Marganowi absolutnie nie wolno było robić takich rzeczy. Oczywiście zarówno on, jak i Wiktor mieli to gdzieś. Razem snuli marzenia, że kiedyś naprawią wszechświat. A potem ta kłótnia i to rozstanie. Wiktor miał wyjechać wraz z André do Galafaj, natomiast Margan musiał powrócić z ojcem do stolicy Imperium Chimeri. Każdy oskarżał drugiego o porzucenie sprawy, porzucenie Kartamu i każdy bronił się w identyczny sposób, że z dala od Kartamu będą mogli zrobić dla niego więcej. A potem do Galafaj dotarły wieści o wypadku i wstąpieniu Margana na tron. I Wiktor w duchu gratulował mu awansu, a przede wszystkim otrzymania niepowtarzalnej szansy, by naprawić wszystko to, co zostało zniszczone. Do czasu, aż pojawiły się doniesienia o początku nowej wojny. I Wiktor musiał wrócić. Nie dla cesarzowej Kori, nie dla Fejri, nawet nie dla Kartamu, tylko dla przyjaciela z dzieciństwa. By mógł chociaż spróbować przekonać go, by nie podążał tą ścieżką. Rozumiem, stwierdziła nagle przez zęby cesarzowa Kori. Jak widzę, macie na sumieniu znacznie więcej niż przypuszczałam. A teraz na pana kolorów idźcie ratować moją córkę, zanim wyślę was na śmierć. I lepiej dla was, byście nie nawalili. Podzielili się zadaniami. Wiktor wziął na siebie obowiązek pilotowania lądownika, podczas gdy André miał zostać na statku, a następnie razem z resztą floty cesarstwa narobić jak największego hałasu. Dołączyli do niego również dwaj starsi synowie cesarzowej Kori. Najwidoczniej była to jakaś forma kary za bezczelne słowa, które skierował wobec niej, ponieważ oba książątka miały takie samo zdanie o Galaktyjczykach, co ich matka. Ale plan najwyraźniej został zaakceptowany i Wiktor czekał już na pokładzie lądownika na moment, kiedy będzie mógł polecieć na Kartam, podczas gdy jego brat zasiadł za sterami grawolotu. Będzie miał tylko 60 sekund, żeby dolecieć na miejsce, zanim radary Chimerich go zauważą. W komunikatorze pojawiła się wiadomość od André. Ruszamy. A zatem nie było już odwrotu. Bitwa się rozpoczęła. Wiktor poczuł, jak statek zrywa się do lotu, a następnie wylatuje w przestrzeń kosmiczną. Odgłos silników ucichł w próżni, ale ich dudnienie rozchodziło się po konstrukcji. Wiktor czekał, widząc przed sobą jedynie ścianę hangaru, aż znajdą się w strefie zrzutu. 60 sekund. Minęła chwila, nim hangar zaczął się otwierać. Półprzezroczysta bariera próżniowa rozproszyła półmrok i Wiktor przez ułamek sekundy widział pędzące za okrętem statki Uwi. Potem wszyscy rozpierzchli się we wszystkich kierunkach. Zatem najwyższa pora. Uruchomił maskowanie i lądownik stał się półprzezroczysty jak szkło. Poczekał, aż pod statkiem pojawi się poświata Kartamu. Stąd nie widział w ogóle pierścienia okrętów Chimeri otaczających planetę. Ale wiedział, że oni tam są. I pewnie już zauważyli myśliwce Uwi nadlatujące w ich stronę. Kiedy tylko skupią się na nich, droga będzie wolna. Ostatni komunikat od André. Leć. I Wiktor poleciał. Lądownik uniósł się do lotu i Wiktor pokierował nim na zewnątrz. Póki co nikt nie próbował w niego strzelać. Wszyscy skupili się na Uwi. Uznał to za dobry znak. Choć wokół niego bitwa rozpoczęła się już na dobre, był dziwnie spokojny. To właśnie za sterami czuł się najpewniej. Nie miał wątpliwości, że doleci na miejsce w wyznaczonym czasie. Oby tylko André sobie poradził. Grawoloty używane przez futurystów miały lepszą ochronę niż większość statków. Jeśli tylko unikną ciężkiej broni,
powinien wytrzymać do końca bitwy. A to, kiedy ta bitwa się zakończy, zależało od Wiktora. Wokół lądownika pojawiły się płomienie, kiedy statek wszedł w atmosferę Kartamu. Zobaczył znajomy kształt archipelagu wysp. Choć lądownik był hermetyczny ze wszystkich stron, Wiktor mógłby przysiąc, że do nozdrzy napłynęła mu znajoma woń oceanu. Nigdzie indziej morska woda nie pachniała tak barwnie, jakby w wodzie rozrzucono tysiące kolorowych kwiatów. Jaka szkoda, że musiał wrócić w tak przykrych okolicznościach. Ponad wyspami dostrzegł swój cel. Okręt flagowy Keimerich wznosił się dokładnie nad miastem, w którym Wiktor i André dorastali. Zimny cień pokrywał niemal całą główną wyspę. Aby się tam dostać, Wiktor musiał obniżyć lot niemal nad samą wodę. Morskie fale musnęły kadłub. Większość myśliwców poderwała się, by dołączyć do bitwy, ale pozostało wystarczająco dużo lotostatków, by patrolować obszar wokół okrętu flagowego. Wiktor raczej powinien być w stanie przemknąć między nimi. Grawoloty futurystów były doskonale przygotowane do unikania wszelkich niebezpieczeństw. Między innymi dlatego były tak cenione w trakcie wojny certyckiej. Ale to, czy zwykły lądownik byłby w stanie sprostać temu zadaniu, nie było dla Wiktora takie oczywiste. Gdy tylko nabrał pewności, że wszedł w wewnętrzny krąg patroli, gwałtownie poderwał swój mały statek do góry. Póki co nikt go nie wykrył. Mógł tylko mieć nadzieję, że nikt nie zauważy pędzącego cienia, kierującego się dokładnie w stronę gigantycznego okrętu imperialnej rodziny. Statek swoim kształtem przypominał cały zamek, unoszący się w powietrzu niczym wielka, upiorna skała. W przeciwieństwie do wysublimowanych konstrukcji UWI przypominających kryształowe szkło i wyglądających niemal krucho, styl Keimerii był ciężki i surowy. A jednak z ich przeciwnikami łączyło ich nasycenie kolorów. Wiktor nawet stąd widział wplecione w konstrukcję barwne żyły metali i ornamenty. Jakby wielki zamek popękał, a w jego szczeliny wlano złoto, srebro, miedź, każdy możliwy metal. Nawet czernie była czernią, a nie szarością. Wiktor do tej pory nie rozgryzł, w jaki sposób te masywne, potężne wręcz cuda astrotechniki w ogóle mogą unosić się w powietrzu. Przez ułamek sekundy dostrzegł również napis na kadłubie, zarysowany wymyślnym pismem Keimerii. Etegeri. W wolnym tłumaczeniu znaczyło to mniej więcej tyle, co nie do zdobycia. Ale Wiktor nie zamierzał zdobywać tej fortecy. Zamierzał się do niej zakraść. Lądownik pokonał całą drogę bez przeszkód i znalazł się tuż pod kadłubem. Potem, kompletnie niezauważony, przyczepił się do niego. Wielkie grawoloty klasy Tytan używane we wspólnocie bez trudu wykryłyby coś takiego. Ale statki Keimerii nie. Co jednak wcale nie musiało oznaczać, że nikt się go nie spodziewał. Wiktor opuścił stery i podszedł do wyjścia lądownika. Po drugiej stronie była lita ściana. Wystarczyło jednak przystawić do niej fazer i całość stała się przejrzysta i niematerialna jak hologram. Przeszedł na drugą stronę, a przejście się zamknęło. Ściana z powrotem była ścianą. Gdy jednak rozejrzał się, by sprawdzić, gdzie dokładnie się znajduje, zorientował się, że coś jest nie tak. Nikogo nie było. Nie chciał wierzyć, że dopisuje mu szczęście. Margan znał sztuczki galaktyjczyków. Wiktor mógłby się założyć o cokolwiek, że najpewniej już o nim wie. Ale póki co, Wiktor zamierzał odnaleźć księżniczkę Feyre. Książę Adelar powiedział, że jego córka najprawdopodobniej przebywa w imperialnej centrali. Miałoby to sens. Margan z pewnością chciałby mieć na oku swoją cenną zakładniczkę. Najszybsza droga wiodła przez główną windę. Po drodze na pewno natknie się na patrole Keimerii. Ale jego broń pulsacyjna powinna sobie poradzić z nimi wszystkimi.
Idąc we właściwym kierunku, Wiktor pogrążył się w rozmyślaniach. Wciąż nie potrafił zrozumieć, dlaczego Margan w ogóle rozpoczął wojnę. To nie było w jego stylu. Uwielbiał Kartam, ale rozumiał, jak wiele jego lud wycierpiał od czasów inwazji Certów. Z pewnością nie chciałby osłabić go jeszcze bardziej, ponownie rozpalając wojnę z Uwi. Wojnę, o której wszyscy byli przekonani, że odeszła w zapomnienie. Co się musiało wydarzyć, by zdecydował się na taki krok? No i jeszcze Feyri. Córka cesarzowej Kory miała dopiero 14 lat i była najmłodszą z 5 rodzeństwa. Nie miała prawie żadnych wpływów w cesarstwie. Po co Margan miałby ją porywać? Jedynym wyjaśnieniem, które przychodziło Wiktorowi do głowy, była chęć wywarcia presji na Cori, ale to tak nie pasowało do tego, co Wiktor wiedział o dawnym przyjacielu. Niemożliwe, by w przeciągu ostatniego roku zmienił się tak drastycznie. Prawda? Chyba że... Wiktor zastanowił się nad czymś innym. A co jeśli wyciąga pochopne wnioski? Jeśli przyczyny powinien szukać gdzie indziej, albo raczej w kimś innym. Dotarł do windy. Nikt po drodze go nie niepokoił, co samo w sobie było dlań wystarczająco niepokojące. Zupełnie jakby wcale nie był tu intruzem, a gościem. Pojechał na górę. Miał ochotę skontaktować się z André, albo przynajmniej spróbować dowiedzieć się, jak mu idzie tam na górze. Ale umówili się, że nie będą sobie nawzajem przeszkadzać. Oby tylko był cały. No dobrze. Pora się przekonać, czy dam radę. Wyszeptał, kiedy winda się zatrzymała, a następnie drzwi się otworzyły. Niemal natychmiast Wiktor zakaszlał, bowiem pomieszczenie było wypełnione dymem i popiołem. Co? Przeszedł 2 kroki i dopiero wtedy dym zaczął nieco opadać. Wnętrze wyglądało bardzo podobnie jak centrala na okręcie cesarzowej Cori, tylko utrzymane w surowym klimacie Kajmerii i zadymione. Nie zabrakło jednak barwnych, metalicznych wzorów ozdabiających ściany i podłoże. Wiktor dostrzegł również włożone w nie czerwone, świecące się klejnoty, z których biły iskry i ciepłe powietrze. Widział to już wcześniej na Kartamie. Te dziwne, kolorowe kamienie, którymi ogrzewano niemal każdy dom. Gdy Wiktor dorastał, uważał to za coś normalnego. Dopiero po przybyciu do Galafaj zorientował się, że mało kto w ogóle o tym słyszał. Korzystali z tego zarówno Uwi, jak i Kajmeri, jednak każdy z nich w zupełnie inny sposób. Wiktor nigdy nie zagłębiał się w szczegóły procesu powstawania tych kamieni, ponieważ nie czuł takiej potrzeby. Teraz tego żałował. A więc to jest imperialna centrala, rzekł. Bardzo tu klimatycznie. Przenikliwy jak zawsze, odezwał się donośny, znajomy głos. Wiktor drgnął i odwrócił się. Nie dostrzegł nikogo, a przynajmniej przez chwilę, bowiem dym i popiół z całego pomieszczenia niespodziewanie poruszył się i zaczął skupiać się w jednym miejscu. Wiktor nigdy przedtem nie widział czegoś takiego. Jakby stał wewnątrz chmury, którą przyciągał w jedno miejsce jeden wielki magnes. Jakby oglądał w odwróconym tempie wybuch bomby dymnej. Chmura dymu zebrała się gęsto w jednym miejscu, a potem uniosła w górę, a na podłodze ktoś stał. Miał maskę na twarzy. Po chwili zdjął ją, ukazując oblicze Kajmeri w wieku Wiktora. Hej, Wik, powiedział z uśmiechem. Mark? Wiktor był oszołomiony. Margan wyglądał niemal dokładnie tak, jak w dniu, w którym widział go po raz ostatni. Tak jak każdy Kajmeri, miał w sobie zarówno coś z człowieka, jak i węża, czy raczej smoka. Złociste oczy z pionowymi źrenicami, skóra pokryta kremowymi łuskami, a także długie, ognisto-czerwone włosy spięte w kitę.
Ale zmienił się. Oj tak. I nie chodziło wyłącznie o jego imperialny ubiór i szarfę, które nosił w tej chwili. Był dostojniejszy, bardziej pewny siebie, ale też smutniejszy. Jak ty? Odpowiedź nadeszła chwilę później, gdy Margan odrzucił maskę na bok, a ta została złapana przez samą chmurę dymu i popiołu, która następnie zebrała się wokół maski i utworzyła kształt podobny do ludzkiego, z maską dokładnie w miejscu twarzy. Sheridi, tylko najdziwniejszy, jakiego Wiktor widział w życiu. Miał ciało, tyle że jakby zrobione z popiołu. I ten popiół z każdym krokiem wysypywał się z niego i znikał, po to, by odrosnąć niemal natychmiast. Sama maska zaś nie była biała, jak Wiktor pamiętał, tylko czerwona. Zostaw nas, rozkazał Margan. Sheridi skłonił się z szacunkiem, po czym poszybował ku drzwiom po drugiej stronie sali i zniknął. Wiktor odprowadził go wzrokiem. To był Beridi, odezwał się niespodziewanie Margan. Co takiego? Wiktor spojrzał na niego, nic nie rozumiejąc. Hybryda Sheridi i Beinosów. Projekt mojego ojca. To po to były te jego wycieczki do kolebki, w której przyszedłeś na świat. A ja byłem mu potrzebny tylko po to, by nikt nie zastanawiał się, po co tak często łazi do miejsca, gdzie jest pełno dzieci i laboratoriów hybrydogenezy. Po jego śmierci wziąłem ich pod opiekę. Margan posługiwał się galaktyjskim lepiej niż większość Kajmerich, ale z powodu rozdwojonego języka nie mógł pozbyć się charakterystycznego akcentu. Ale w jego głosie dało się wyczuć smutek. A Wiktor zdał sobie sprawę z jednej rzeczy. Twój ojciec użył ich, żeby... Zabrakło mu słów. Zabić swojego brata? Tak, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Margan westchnął. Czyli jednak znasz prawdę. Wiedziałem, że wam, futurystom, nic nie umyka. Wiem to od Cori, nie futurystów, pomyślał Wiktor, nagle czując w trzewiach ucisk wstydu. Jakże wszystko zaczęło nabierać sensu. Odwiedziny ambasadora w kolebce, teraz próba wymazania Kartamu z życiorysu. Poza Federacją Rikan, kolebka na Kartamie była jedyną w całej Asimerii. Tak mi przykro. Wiktor nagle przypomniał sobie, gdzie się znajduje. Gdzie jest Feyri? Margan uniósł wzrok. Feyri? To po nią przyszedłeś? Momentalnie z jego twarzy zeszła cała życzliwość. Myślałem, że... Ale oczywiście. Po co ja się łudziłem? Nie rozumiem. Nieważne. Co się zaś tyczy księżniczki... Margan spojrzał w kierunku drzwi, za którymi przed chwilą zniknął Beridi. Te jakby na samo jego spojrzenie otworzyły się. A za nimi stała Feyri. Podobnie jak większość Uwi, nie była wysoka. Jednak pomimo bardzo młodego wieku nie sprawiała wrażenia dziecięcej. Wiktor z niejakim zdumieniem zorientował się, że wygląda ona dokładnie tak samo jak Cori, po prostu jej młodsza wersja. Miała jednak dłuższe włosy i nieco bardziej życzliwą twarz. Co jednak Wiktora uderzyło, to to, że w ogóle nie wyglądała jak typowa księżniczka. Raczej jak futurystka. A przynajmniej takie skojarzenie miał w pierwszej chwili Wiktor, ponieważ miała na sobie skafander podróżny. Ale inny niż ten, który miał Wiktor, bo biały i połyskujący brokatem? Wyglądało na to, że nic jej nie jest. Czego znowu chcesz? Jęknęła ze znużeniem, zwracając się do Margana. Zrobiłam już co mogłam, nic tu po mnie. Mamy gościa. Margan skinął głową w stronę Wiktora. Feyri chyba dopiero teraz zdała sobie sprawę, że Margan nie jest jedyną osobą w pomieszczeniu. Wlepiła wzrok w Wiktora, jakby zobaczyła śmierć. Galaktyjczyk, wydusiła.
Coś w jej tonie znowu przywiodło Wiktorowi na myśl Cory. Niezupełnie, odezwał się Margan. Fairy, pozwól, że ci przedstawię. Oto Wiktor Ventura, mój przyjaciel z dzieciństwa na Kartamie. Wiktor jest pół koloraninem, pół Uwi. Wik to jest Fairy Lare, księżniczka cesarstwa Uwi i najmłodsza córka jej cesarskiej wysokości cesarzowej Cory. Od niedawna jest u mnie w gościnie. Fairy spojrzała na niego niechętnie. Teraz czuję się bardziej jak w więzieniu, wygarnęła. Mówiłeś, że nie chcesz wojny, a jednak od kilku miesięcy na pograniczach trwają walki. Mógłbyś zakończyć je w jednej chwili, gdybyś tylko wycofał się z Kartamu. W innych okolicznościach pewnie bym cię posłuchał. Ale niestety, gdy tylko to zrobię, Cory nie zawaha się pozabijać nas wszystkich. Więc obawiam się, że nie, droga księżniczko. Moja matka nigdy nie zrobiłaby czegoś takiego. Też nie sądziłem, że mój ojciec byłby zdolny do morderczych spisków, prychnął Margan. Dzieci często są ślepe na problemy w rodzinie. Nie obwiniam cię za to. Chyba nie rozumiem, odezwał się Wiktor, przypominając o swojej obecności. Słyszałem, że zostałaś uprowadzona, że ty zacząłeś okupację Kartamu. Skakał wzrokiem od księżniczki do przyjaciela. Naprawdę? Margan przekrzywił głowę. Od kogo to usłyszałeś? A zresztą nieważne, po co ja się pytam. Powinieneś jednak wiedzieć, Wik, że nikogo nie uprowadziłem. Fairy przybyła tutaj z własnej woli, na moje zaproszenie. Zaskoczony Wiktor spojrzał na Fairy, która po chwili niechętnie skinęła głową. Sądziłam jednak, że będę tu przebywać krócej. Co się zaś tyczy Kartamu, Margan przerwał Fairy, nim zdążyła dodać coś więcej. Wik, to jest mój dom, prawdziwy dom. Naprawdę sądzisz, żebym go okupował? No właśnie nie, przyznał Wiktor. Ale nie rozumiem. Jeśli nie o to chodzi, to po co to oblężenie? Oblężenie? Margan potrząsnął głową z niedowierzaniem. A ja zawsze sądziłem, że jesteś bystry, przyjacielu. To nie jest oblężenie, tylko obrona. Chronię Kartam przed tą, która naprawdę chce go zająć. Wiktor zamrugał. Poczekaj, masz na myśli cesarzową Cory? Spojrzał na Fairy i po jej minie zorientował się, że ona już to słyszała. I nie spodobało jej się to. Pamiętasz, Wik? Odezwał się Margan, ponownie odwracając uwagę Wiktora od księżniczki. Pamiętasz, jak wybywaliśmy na wyprawy do dżungli, kiedy byliśmy dziećmi? Jak pragnęliśmy odnaleźć tajemniczy skarb Kartamu? To, o co Uwi i Kajmeri walczyli wcześniej przez tysiąclecia? To tylko zwykła bajka. Nie ma żadnego skarbu, sprzeciwił się Wiktor. Tu się z nim zgodzę, westchnęła Fairy. I właśnie oboje się mylicie, stwierdził Margan. Kilka miesięcy temu, wkrótce po tym, jak objąłem tron, wysłałem jednego z Beridi ojca na Kartam. Na wszelki wypadek. I ten Beridi odkrył coś zaskakującego. Co takiego? Źródło mocy barw. Wiktor zmarszczył brwi. Fairy z kolei je uniosła. Że co? Spytała ta ostatnia. Oboje z pewnością widzieliście to nieraz. Margan wskazał ręką na jeden z wielkich, czerwonych klejnotów na ścianie. Tych, które lśniły ciepłem. Kamienie nasycone barwą, z których promieniuje energia. Białe zbroje nieskazitelnych, które mają rzekomo chronić przed złem. Okręty kosmiczne nasycone kolorami. Moc barw. Źródło potęgi zarówno Uwi, jak i Kajmeri. Tajemniczy proces, który rozumieją tak naprawdę bardzo nieliczni. A jednak bez nich nie byłoby w Asimerii żadnego z imperiów. Nie byłoby techniki, nie byłoby podróży kosmicznych. Na moment zamilkł. Po tym, jak wstąpiłem na tron, poznałem kilka ciekawych informacji na temat mocy barw. Od osób zwanych emotami.
tych, którzy za pomocą swoich emocji kontrolują kolory. W taki sposób, by zamieniać je w energię i zamykać w klejnotach. Te kamienie tutaj to właśnie jedno z ich dzieł. Również ten twój skafander, księżniczko. Fairy niemal machinalnie obejrzała się, a wtedy Wiktor pojął, że to, co początkowo wziął za brokat, w rzeczywistości było tysiącami drobnych klejnotów, diamentów. To jest moc, która nie występuje nigdzie indziej poza Asimerii. Nawet w Federacji Rikan niewielu ją zna, kontynuował Margan. A dlaczego tak jest? Ano dlatego, że znajduje się tutaj coś w rodzaju szczeliny. Nie w samej przestrzeni, raczej w prawach tego zakątka wszechświata. Ta szczelina jest wielka, może nawet tak ogromna jak całe ramię galaktyki. Ale jest ona zakotwiczona w jednym konkretnym miejscu. I właśnie się nad nim znajdujemy. Kartam, wyszeptał Wiktor. Zgadza się, potwierdził Margan. Jednakże moc barw to nie tylko nasycanie kamieni czerwienią, by zastępowały grzejniki. Odkryłem, że istnieje sposób, by za jej pomocą kontrolować życie i śmierć. Wiktor nie powiedział ani słowa. Fairy też nie. Wyobraźcie sobie, że możecie jednym machnięciem ręki zabijać całe światy, a potem tą samą ręką przywracać ich do życia. I nie mam tu na myśli broni takiej jak wasze fazery. To zadziałałoby na zwierzęta, rośliny, ale też wszystko inne. Ziemia, woda, nawet ogień. Wszystko to zmieniłoby się w martwą skałę. Ludzie również skończyliby martwi. Albo gorzej. Możecie sobie wyobrazić tego rodzaju katastrofę? Wiktor chłonął wszystkie te słowa w niemym oszołomieniu, nie potrafiąc ogarnąć tego rozumem. Mimo iż w Akademii Futurystów powtarzano mu, że musi być otwarty na każdy, nawet najbardziej niewiarygodny koncept, to jednak myśl, że na Kartamie, w jego domu, miejscu, gdzie spędził całe swoje życie, miałoby się kryć coś takiego. To wszystko to jakieś brednie, wykrztusiła w końcu Fairy. A jednak to prawda, stwierdził Margan. Beridi, którego tam posłałem, odnalazł sekretne laboratoria Certów. Tych, którzy przybyli tutaj podczas inwazji. Najwyraźniej oni zdołali dostrzec to, co przez tysiące lat umykało nam wszystkim. Certowie założyli laboratoria na Kartamie? Wiktor w końcu odzyskał zdolność mowy. Nigdy o tym nie słyszałem. Ja również, do chwili, gdy je odkryliśmy. To, co tam znaleźliśmy, przekraczało wszelkie pojęcie. Zupełnie jakby od samego początku wiedzieli, czego tam szukają. To Certowie! Żachnęła się Fairy. Nie możesz ufać niczemu, co oni tam zrobili. Wolałabyś to zignorować? Udawać, że nic się nie wydarzyło? Ha, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Machnął ręką. Ale nieważne. W każdym razie staraliśmy się utrzymać to odkrycie w tajemnicy. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby wiedza o tym wszystkim trafiła w niepowołane ręce. Ale zdarzył się incydent. Pozwolił sobie na krótką pauzę. Jeden ze szpiegów Cory odnalazł laboratoria. Moi obrońcy nie mieli wyjścia i musieli go zabić, by jej tego nie przekazał. Ale Cory uznała to za dowód, że jednak coś się tu dzieje. Zaczęła wysyłać mi groźby, a potem zauważyłem, jak szykuje swoją flotę i kieruje ją na Kartam. Już wtedy wiedziałem, że nie mogę pozwolić jej się do tego dostać. Spojrzał Wiktorowi w oczy. Unia Galaktyk przez stulecia stała na straży pokoju, ale teraz jej tu nie ma i broń, która mogłaby za jednym zamachem unicestwić wszelkie życie w tym małym zakątku kosmosu, jest na wyciągnięcie ręki.
I jeśli nic nie zrobimy, prędzej czy później wpadnie w ręce Cori, a ta użyje go, by wyeksterminować mój lud do cna. Nie! Fairy podniosła głos. Moja matka zrobi to bez mrugnięcia okiem i nawet nie będzie mieć po tym żadnych koszmarów. Wszystko, co zrobiłem do tej pory. Ochrona Kartamu przed flotą Uwi. Zaproszenie ciebie tutaj. Było po to, by twoja matka nie próbowała nas wybić. Ale to nie starczy na wieczność. Dlatego sprowadziłem tu ciebie, Wik. Zwrócił się do Wiktora. Ponieważ wierzę, że zdołasz znaleźć rozwiązanie. Ja? Ty nie sprowadziłeś mnie, sprzeciwił się Wiktor. Sam zdecydowałem się tu przylecieć. A z jakiego powodu? Wiktor nie odezwał się, co Morgan uznał za wystarczającą odpowiedź. Co według ciebie mam zrobić? Zapytał zamiast tego. Jesteś futurystą, stwierdził Morgan. Słyszałem o tej twojej mentorce. Diana Enkelados, bohaterka z Andromedy. Jedna z najpotężniejszych postaci w twojej wspólnocie. Być może, gdybyś powiedział jej o wszystkim, co tu widziałeś... Zaczekaj, nie tak szybko. Wiktor przerwał mu, nim Morgan zdążył dodać coś więcej. Chyba przeceniasz moje zdolności. Jestem zaledwie kadetem, jednym z wielu, którym mentoruje Diana. A teraz, po tym jak wymknąłem się po to, by tu przylecieć, nie ma opcji, by zechciała mnie posłuchać. A nawet jeśli, to, co stało się w Asji, dzieje się też w każdym innym zakątku wszechświata, Mark. Wspólnota wam nie pomoże. Nie, kiedy musi zaopiekować się tysiącami własnych galaktyk. A gdybyś powiedział Dianie o moim znalezisku? Morgan nie odpuszczał, a Wiktor popatrzył na niego. Wiem, że Galaktyjczyków bardzo interesowała moc barw, ale zarówno moi poprzednicy, jak i władcy Uwi zawsze odmawiali im możliwości zbadania tego. Gdy twoi pobratymcy usłyszą, co tu odkryliśmy, nie przylecą, by to zbadać? Czy ich ciekawość nie weźmie góry nad ostrożnością? Czy nie tym są futuryści? Odkrywcami? Wiktor milczał przez chwilę, rozważając jego słowa. Gdyby Diana Enkelados dowiedziała się o tych laboratoriach i tej szczelinie, tak, to mogło zadziałać. Gdy przybędą tu futuryści, wróci cała Unia Galaktyk, kontynuował Morgan. A wtedy Kartam znów znajdzie się pod waszą ochroną, a wraz z nią tajemnica. Minęła chwila, nim Wiktor skończył się namyślać. Może gdybym powiedział jej o tych laboratoriach... Wiedziałem, że załapiesz, Wik. Morgan się uśmiechnął. Ale muszę jej pokazać jakiś dowód. Coś, co ją przekona. Mój Berydi jej pokaże. Wiktor zesztywniał. Ale to oznacza, że dowiedzą się o kradzieży twojego ojca. Imperium Chimeri nie było formalnie częścią Unii Galaktyk. To też takie rzeczy jak zamachy stanu i królobójstwo w jego granicach nie było problemem wspólnoty. Ale kradzież takiej technologii, jaką była hybrydogeneza, to było coś zupełnie innego. I tak spodziewałem się, że prędzej czy później to wyjdzie na jaw, stwierdził Morgan. Jeśli broń wpadnie w niepowołane ręce, to kradzież waszych sekretów będzie najmniejszym z moich problemów. Spojrzał jeszcze na Fairy, która jedyne co robiła przez prawie całą rozmowę, to stała i milczała. A ty, księżniczko? Nie chcesz nic powiedzieć? Pytasz się mnie o zdanie? Fairy nie kryła zdumienia. Naturalnie. W końcu zaprosiłem cię tu dlatego, że z całego rodzeństwa wydajesz się mieć najwięcej oleju w głowie. Chyba nie zaprzeczysz, że najbezpieczniej będzie, jeśli Kartam powróci w ręce Galaktyjczyków. Matka zawsze powtarzała, że Galaktyjczycy niczego dobrego nie zrobili dla cesarstwa. Powiedziała wreszcie Fairy, aczkolwiek zrobiła to powoli i niepewnie. Niczego dobrego nie zrobili dla Cori, tu się zgodzę, stwierdził Morgan. Ale dla cesarstwa Uwi oraz dla Imperium Chimeri zrobili więcej niż ktokolwiek. 1000 lat pokoju to twoim zdaniem nic, księżniczko?
inwazja nie była winą Galaktyjczyków. Podobnie jak wszystko to, co wydarzyło się później. To po prostu był ciąg bardzo niefortunnych zdarzeń. A i tak Unia Galaktyk całkiem dobrze sobie poradziła. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, wątpię, by mogła lepiej. A teraz to oni są naszą największą nadzieją na pokój. I być może coś więcej. Kartam przez tyle lat był symbolem jedności. A dopóki ta planeta istnieje, wciąż jest nadzieja na odbudowę. Ale taką, w której uczestniczyć będziemy wszyscy. Wiktor z każdym słowem Margana czuł się coraz bardziej poruszony. To brzmiało dokładnie jak jego przyjaciel z dawnych lat. Jak mógł wątpić, choćby przez chwilę, że Margan ma na uwadze jedynie dobro ich wszystkich? Powinien był mu zaufać. Teraz, w świetle tego, czego się dowiedział, zaczynał żałować, iż poleciał najpierw do Cori. Ale cóż, co się stało, to się nie odstanie. Teraz najważniejsze to znaleźć wyjście z tej patowej sytuacji. Przybyłem tutaj, zaczął, aby zapobiec rozlewowi krwi i zamierzam dotrzymać słowa. Zwrócił się do Feyre. Powiedziałem twojej matce, że sprowadzę ciebie z powrotem do domu. Wtedy będzie mogła wycofać swoje siły z Kartamu. Spojrzał na Margana. A ty? Zrobisz to? Margan zawahał się. Muszę mieć pewność, że moi poddani będą bezpieczni. Powiem mojej matce, że wynegocjowaliśmy zawieszenie broni. Odezwała się niespodziewanie Feyre. Że zgodziłeś się mnie wypuścić w zamian za gwarancję, że wszyscy wycofają się z Kartamu. Posłucha mnie. Margan chwilę patrzył na księżniczkę, jakby analizując, czy na pewno mówi prawdę. Wiktor również milczał. Przysięgnijmy wszyscy, oznajmił w końcu Margan. Przysięgnijmy, że będziemy dążyć do pokoju między Kajmeri, Uwi i Galaktyjczykami. Wyciągnął rękę pokrytą kremowymi łuskami. Po chwili Wiktor zrobił to samo i położył dłoń na dłoni przyjaciela. Obaj spojrzeli na Feyre, czekając. W końcu księżniczka odetchnęła i również położyła swoją dłoń na wierzchu. Niech tak będzie, oznajmiła. Ja też przysięgam. Margan uśmiechnął się życzliwie. Zatem lećmy spełniać tę przysięgę. Minęło trochę czasu, nim Wiktor był gotów do powrotu. Feyre usiadła obok niego w tym samym lądowniku, którym przyczepił się do kadłuba Etegeri. Najwyraźniej Margan od samego początku wiedział, że jego przyjaciel próbuje się do niego dostać. A Wiktor był przez chwilę taki dumny z siebie, że tak wspaniale się zakradł. Diana Enceladus obsztorcowałaby go bez litości. Nie pozostaje nam nic innego, jak odejść, stwierdził Wiktor. Latałaś kiedyś w grawolotach Unii? Nie, przyznała Feyre. Jak ty tu w ogóle dotarłaś? Margan wysłał mi wiadomość. Prośbę o spotkanie. Mówił, że chce zawrzeć pokój. Miałam to zachować w sekrecie przed matką. I posłuchałaś go? Jednego z wrogów twojego cesarstwa? Wiktor nie krył zdumienia. Mogłaś przecież donieść o wszystkim Cori. Widocznie Margan postanowił zaryzykować. To skłoniło Wiktora do myślenia. Choć Feyre nie wierzyła Marganowi, gdy mówił o radykalizmie jej matki, to jednak w przeciwieństwie do niej dopuszczała do siebie myśl, że pokój pomiędzy Uwi i Kajmeri jest możliwy. Nie wiedział, czy postępowanie księżniczki wynikało z realnego altruizmu, czy po prostu dziecinnej naiwności. Może to dlatego Margan zwrócił się do niej, a nie do kogoś z jej rodzeństwa. Choć akurat pomysł proszenia o pomoc 14-latki uważał za co najmniej dziwny. No ale cóż, jeszcze nie tak dawno sam Wiktor miał 14 lat. A Margan wśród swoich mógł być wręcz uważany za dzieciaka. Twój skafander postanowił zmienić temat. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Czy to są diamenty? Nasycone bielą, tak, potwierdziła Feyre. Czyli to również dzieło mocy barw. Co ty w ogóle myślisz o tym
co powiedział Mark. Nie sprecyzował, co dokładnie miał na myśli, ale nie musiał. Moc barw. Fairy wlepiła wzrok w swoje splecione dłonie. Matka zawsze powtarzała, że nie wolno nam się tym interesować, że to sprawa emotów, że pewne tajemnice są zbyt niebezpieczne, byśmy mogli je poznać. Nie wyobrażam sobie, by matka zechciałaby... Pokręciła głową. Wolę o tym nie myśleć. Tym powinien się zająć ktoś bliższy nauce. Na moment zapadło milczenie. Wiktor przygotował statek. Czy to trudne? Odezwała się nagle Fairy, jakby chciała się upewnić, że zrobi to, nim zmieni zdanie. Co? Zostać futurystą. Czy to trudne? Wiktor spojrzał na księżniczkę oczami wielkimi jak spotki. Dlaczego pytasz? Bo... Zresztą nieważne. Zapomnij, że to powiedziałam. Postanowił nie naciskać. Zamiast tego wydał polecenie lotu i statek z lekkimi turbulencjami odłączył się od Etegerii i poszybował przed siebie, zostawiając ogromny okręt za sobą. Po raz ostatni Wiktor spojrzał na cień okalający miasto pod nimi, po czym włączył kom. André? Słyszysz mnie? Po 2 sekundach ciszy odpowiedział mu znajomy, zdenerwowany głos. Wik? To ty? André roześmiał się. Wiedziałem, że to twoja sprawka. Nie mam pojęcia, co zrobiłeś, ale Kajmery się wycofują. To nasza szansa, powiedział nagle inny głos z koma. Wiktor domyślił się, że to jeden z braci Fairy, gdyż ta drgnęła na dźwięk głosu. Teraz to my musimy zaatakować. Nie! Sprzeciwiła się głośno Fairy. Osoba po drugiej stronie wydała z siebie zduszony okrzyk. Fej? To ty? To ja! Nic mi nie jest! To niewiarygodne. Ha! Roześmiał się André. Mówiłem, że mu się uda. Wiktor nie pozwolił, by wieści pokrzyżowały mu plany. André, posłuchaj. Powiedzcie Uwi, że mają się wycofać. Wynegocjowaliśmy umowę z Marganem. Kajmery nas wypuszczą, jeśli Uwi się wycofają. Wynegocjowaliście umowę? W głosie André było słychać podziw. Co tam się stało? Później ci wyjaśnię. Teraz każcie się wszystkim wycofać. Mamy tak po prostu porzucić walkę? Syknął jeden z książątek. Teraz, gdy tu jesteś, Fairy, mamy szansę wygrać tę wojnę. Nie możemy tak po prostu się wycofać. Nie przyszliśmy tutaj walczyć, sprzeciwiła się Fairy. Przekaż naszej matce, by wszyscy się wycofali. Margan was oszukał. Gdy tylko wykonamy jego polecenia, zdradzi nas. Wiktor i Fairy wymienili niespokojne spojrzenia. W końcu księżniczka się odezwała. Możesz mi zaufać, bracie. Tym razem tak nie będzie. Powtórz to matce. Usłyszeli po drugiej stronie westchnienie irytacji. Jakby książątko nie mogło zrozumieć, dlaczego kłóci się o wojenne sprawy z małym dzieckiem. Z jednej strony Wiktor czuł wściekłość, że brat księżniczki traktuje ją w taki sposób. Z drugiej uśmiechnął się półgębkiem na myśl, co takiego o podobnych osobach powiedziałaby Diana Enkelados. To książątko nie wytrzymałoby w akademii nawet jednego dnia. Przekażę matce, co powiedziałaś, stwierdził w końcu książę. Ale wiesz, co zrobimy, jeśli nie wyrazi zgody. Nim Fairy zdążyła odpowiedzieć, kom zgasł. Skrzyżowała spojrzenia z Wiktorem, a ten uświadomił sobie, że oboje myślą to samo. A co jeśli cesarzowa odmówi wycofania swoich sił? Co zrobisz? Spytała księżniczka. Po tym, jak wrócisz do siebie. Wiktor wypuścił powietrze z płuc i spojrzał w sufit. Przede wszystkim najpierw zrobię co mogę, by Diana Enkelados mnie nie zabiła. A kiedy już mi się to uda, dotrzymam słowa danego Marganowi i przekażę jej wszystko, czego się dowiedziałem. A ten stwór? Beridi? Wiktor zawahał się. Sprowadzę go dopiero wtedy, gdy uzgodnię wszystko z Dianą. Według unijnego prawa Beridi nie powinni w ogóle istnieć. Muszę się upewnić, że ten incydent
nie spowoduje jakiejś dyplomatycznej katastrofy. Ale Diana lubi wyzwania. Powinna się dobrze bawić. Bardzo poufale wypowiadasz się o swojej przywódczyni. Wiktor spojrzał na księżniczkę zdumiony. Nie spodziewał się takiego komentarza. Poufale? Jakby była twoją koleżanką, a nie dowódczynią. Wiktor uśmiechnął się. W Unii Galaktyk nie mamy hierarchii, wasza wysokość. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, jak rodzeństwo. I to w całkiem dosłownym tego słowa znaczeniu. To znaczy? Spora część Galaktyjczyków przychodzi na świat w kolebkach. Na przykład koleranie, ale również hybrydy, takie jak ja i André. W kolebce na Kartamie na przykład powstało około 1000 hybryd. Co prawda ja i André jako jedyni mieliśmy identyczny genom, ale można powiedzieć, że wszystkie hybrydy są jednym wielkim rodzeństwem. I tak to wygląda w całej wspólnocie? Zainteresowała się Fairy. W większości. W pewnym momencie przychodzi taki czas, gdy demografia nie nadąża za potrzebami. Więc trzeba zautomatyzować proces. My nie mamy czegoś takiego, zauważyła Fairy. Wy, Uwi, różnicie się od koleran, a już na pewno różnicie się od ziemian, od których koleranie pochodzą. Wy jesteście bardziej długowieczni i bardziej płodni. Wasze ciała lepiej też znoszą ból i naturalnie regenerują się szybciej. To bardzo sprzyja prokreacji. Wystarczy spojrzeć na cesarzową. Nie licząc ciebie, ma jeszcze 4 dzieci. Prawie się roześmiał, widząc zażenowaną minę Fairy. Ale więzy krwi to nic. Tak naprawdę liczy się, jaką rodzinę wybierzesz. Diana Enceladus jest zarówno moją mentorką, jak i przyjaciółką. Aczkolwiek sądzę, że wy dwie byście się dogadały. Diana też kiedyś była księżniczką. Naprawdę? Zdziwiła się Fairy. No, w pewnym sensie. Nie urodziła się we wspólnocie. Pochodzi z Luny, z arystokratycznego rodu księżycowego. To znaczy, że nie trzeba być galaktyjczykiem, by do was dołączyć? Nie. Co prawda, akurat w jej przypadku sytuacja była dość wyjątkowa. Była wojna z Certami i wspólnota poszukiwała wsparcia, więc Diana postanowiła przyłączyć się do walki. Ostatecznie znalazła swoje miejsce wśród futurystów. Dlatego mam nadzieję, że choć trochę zrozumie, dlaczego w ogóle tutaj przybyłem. I że mi wybaczy. Zwłaszcza, że wspólnota ma z powrotem przejąć kontrolę nad Kartamem. Spojrzał na Fairy. Skinęła głową, ale wydawała się przygnębiona. Nie podoba ci się to, że wspólnota tu wróci? Zapytał. Nie wiem. Całe życie matka opowiadała mi, że to miejsce powinno być kontrolowane przez kogoś, komu naprawdę na nim zależy. Kto żył tutaj i widział na własne oczy, co tu się stało. Rzecz jasna, miała na myśli nas, Uwi, ale do chwili, kiedy tu przybyłam, ani razu nie byłam na Kartamie. Na moment umilkła. Zapytaj mnie za jakiś czas. Wiktor chciał powiedzieć coś więcej, ale wtedy usłyszał dźwięk komu. Drgnął i pozwolił mówić osobie po drugiej stronie. Lećcie, rzekł głos brata Fairy. Droga wolna. To znaczy, że... Wiktor dopadł kom. Cesarzowa się zgodziła? Mamy zawieszenie broni? Tak, padła szybko odpowiedź. Moje gratulacje, Wiktorze Ventura. Ocaliłeś galaktykę. Wiktor się zawahał. Nie spodobało mu się to. Coś mi tu nie gra. André, jesteś tam? O co ci chodzi? Zapytała Fairy. Skoro moja matka dała nam zielone światło, możemy lecieć. Ale... Proszę, lećmy już stąd. Chcę wracać do domu. Nie mając większego wyboru, Wiktor chwycił stery i nakazał ich niewielkiemu statkowi opuścić Kartam już na dobre. Pozostawili Etegeri za sobą, razem z wyspą i otaczającym ją oceanem, a następnie wzbili się w górę ponad atmosferę. Radar statku wskazywał, że przestrzeń wokół jest czysta. Zniknął pierścień złożony z okrętów Chimery,
podobnie jak myśliwce Uwi. Wyglądało na to, że się udało. Wiktor jednak nie pozwolił sobie na odetchnięcie z ulgą. Cały czas miał wrażenie, że coś mu umyka. I ten niepokój go nie opuszczał, nawet kiedy zobaczył na radarze znajomy sygnał statku futurystów, który razem z bratem zwinęli ze stoczni Akademii. W przeciwieństwie do Etegerii i Aurantu, ten nie miał jeszcze swojej nazwy na kadłubie. Otrzyma ją dopiero wtedy, gdy zyska kapitana. Ich niewielki stateczek dotarł do grawolotu i wleciał do hangaru. Kiedy tylko przekroczył barierę próżniową, grodzie się za nimi zamknęły. Fairy wstała z fotela natychmiast, gdy tylko wylądowali, nie kryjąc ulgi. Wiktor jednak nie czuł ulgi. Cały czas nie mógł się uspokoić, mimo iż wszystko przecież poszło zgodnie z planem. Podążył jednak za Fairy. Na zewnątrz czekali na nich bracia księżniczki. Fairy natychmiast rzuciła się, by ich wyściskać, ale Wiktor dostrzegł, że obaj patrzą się na niego. No i oto jest, nasz bohater, rzucił najstarszy z nich. Gdzie jest André? Zapytał Wiktor. Galaktyjczyk? Oczywiście został na mostku pilnować, byśmy się nigdzie nie rozbili. Wiktor zmarszczył brwi. Grawoloty futurystów były zaprojektowane tak, by samodzielnie utrzymywać kurs. André wcale nie potrzebował tam zostać. Coś było naprawdę nie tak. Nim ktokolwiek zdążył go powstrzymać, Wiktor już biegł co sił w nogach na mostek. Kiedy wpadł do środka, rzeczywiście zastał brata siedzącego na fotelu, wyglądającego raczej na znudzonego. André aż podskoczył, gdy Wiktor właściwie wbiegł przez drzwi. André! Zawołał Wiktor, nie kryjąc ulgi. Wik? André zerwał się na równe nogi. Ty już wróciłeś? Już? Wiktor zesztywniał. André nie wiedział, że już wrócili? To znaczy, że Fairy jest z tobą? Cori zgodziła się na rozejm? Cori. To imię obudziło w Wiktorze najgorsze obawy. Daj koma na falę Uwi, zakomunikował Wiktor, podchodząc do pulpitu. Za plecami usłyszał kroki idących w jego stronę książątek, ale nie przejął się tym. Był niemal pewien, że jego najgorsze obawy się spełnią. I 2 sekundy później okazało się, że niestety miał rację. Zesztywniał, kiedy cały mostek wypełnił głos cesarzowej Cori. Do wszystkich wiernych poddanych cesarstwa. Wasza ukochana księżniczka została ocalona. Teraz nastała nasza szansa na odwet. Zaatakujcie wszystkimi siłami, jakie macie. Odzyskajcie świętą ziemię. Zniszczcie wrogów cesarstwa. Co? Wykrzyknęły naraz głos André i głos Fairy, która właśnie weszła do środka razem z braćmi. Wiktor jako jedyny nie miał siły krzyczeć. Miał wrażenie, że ze wszystkich jego kończyn odpływa krew. Nie, nie! André dopadł pulpitu i włączył radar. Wiktor nawet nie zauważył, że jest wyłączony. W mgnieniu oka całą mapę okolicy wypełniło dziesiątki, setki czerwonych kropek. Wszystkie rzuciły się w kierunku rozproszonych sił Chimeri, całkowicie nieświadomych tego, że Uwi właśnie skierowali na nich wszystkie swe siły. Przerażony Wiktor przez 2 sekundy patrzył, jak cała chmara kieruje się na bezbronnych Chimeri, nim nie zorientował się, że musi coś z tym zrobić. André, przejmij transmisję! Wykrzyknął. Nie mogę! Jęknął André. Nadają tylko i wyłącznie ten komunikat. Co tu się dzieje? Zapytała skołowana Fairy. Myślałam, że matka zgodziła się na rozejm. Skoro jesteś tutaj, to rozejm nie będzie potrzebny, stwierdził brat księżniczki. Ale Margan zgodził się na pokój. Margan to Chimeri. Nie można ufać jego słowom. Prędzej czy później na pewno by nas zdradził. Wiktor ledwo ich słuchał, próbując panicznie zrobić cokolwiek, by zatrzymać Uwi, ale gdy tylko ostatnie słowa książątka dotarły do niego, poczuł, jak krew się w nim gotuje. Nie zważając na ostrzegawcze okrzyki brata i księżniczki Fairy,
podbiegł do młodego księcia, chwycił go i przygwoździł dość brutalnie do ściany. Wy dranie! Wysyczał mu w twarz. Wy bezduszne dranie! Był tak wściekły, że zabrakło mu słów. Wiktor, zostaw go! Błagała Fairy. To w niczym nie pomoże! Wiktor usłuchał, jednak gniew go nie opuszczał. Przypomniał sobie słowa, które wypowiedział do Margana na pokładzie Etegeri. O tym, jak wszyscy troje przysięgali, że zapewnią pokój. Na samą myśl o tym, co pomyśli sobie jego przyjaciel, kiedy jego nic nie podejrzewający się rodacy zostaną wymordowani przez Uwi, mimo iż Wiktor obiecał, że do tego nie dopuści, popatrzył na Fairy, która wydawała się równie zrozpaczona jak on sam. Potem na André, który jedynie zacisnął usta. Wreszcie na młodego księcia Uwi, który otrzepał się i poprawił skafander i włosy, patrząc się na niego nienawistnie. Kiedy Wiktor nie znalazł słów, które mogłyby opuścić jego usta, odwrócił się do niego plecami i poszedł w stronę drzwi. Galaktyjczycy. Na odchodnym usłyszał pogardliwy głos książątka. Zawsze uważają się za najmądrzejszych. Nim zdołał dokończyć zdanie, pięść Wiktora rozerwała mu dolną wargę. Fairy krzyknęła, a drugi z książątek podbiegł pomóc bratu, który padł na ziemię jak ścięty. Wiktor spojrzał jedynie na André, po czym bez słowa opuścił pomieszczenie, odprowadzany przez przekleństwa książątka i popiskiwania radaru, ukazującego całą armię rzucającą się na tych, których poprzysiągł ochronić. Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj stanąć w tym miejscu i powiedzieć, że pomimo wszelkich trudności nasze cesarstwo zdołało wyjść z tej wielkiej bitwy zwycięsko. Jestem pewna, że już wkrótce wojna rozstrzygnie się na naszą korzyść, a kiedy to się stanie, po wielu latach to, co zostało nam odebrane, wróci w nasze ręce. Wiktor przysłuchiwał się przemówieniu Cori, stojąc po boku wielkiej sali na pokładzie Aurantu. W środku znajdowało się dziesiątki Uwi, zarówno nieskazitelnych, jak i zwykłych żołnierzy. Jednak dla Wiktora oni wszyscy równie dobrze mogliby nie istnieć. Widział tylko uśmiech cesarzowej i marzył jedynie o tym, by zetrzeć go z jej twarzy. Zamiast tego lada moment miał od niej otrzymać nagrodę. Od bitwy minęło kilka dni. Z tego, co Wiktor się dowiedział, straty wśród Kajmerii były nie do przecenienia, ale samemu Marganowi na pokładzie Etegeri udało się uciec. Skierował się w głąb imperium wraz z ocalałymi niedobitkami swojej armii. Kartam oficjalnie wpadł w ręce Uwi, a wszyscy kajmerscy mieszkańcy tego świata zostali zmuszeni do ucieczki lub zginęli. Na myśl o tym Wiktorowi robiło się niedobrze. Koło niego stał André, wpatrując się w cesarzową z przygnębieniem. Wiktor opowiedział mu o wszystkim, co wydarzyło się na Etegeri już kilka minut po tym, jak bitwa o Kartam zamieniła się w rzeź. On obwiniał się o wszystko to, co wydarzyło się w tamtym dniu, równie mocno jak Wiktor. Powtarzał, że wszystko to nigdy by nie miało miejsca, gdyby nie był wobec cesarzowej tak bezczelny. Ale Wiktor był niemal pewien, że niezależnie od tego, co André by wtedy powiedział, nie zmieniłoby to postanowień Cori. Ich prawdziwa wina leżała w tym, że byli zbyt naiwni, by na czas to dostrzec. A teraz chciałabym zaprosić tutaj tych, którym naprawdę zawdzięczamy zwycięstwo i bez których moja ukochana córeczka by do nas nie powróciła. Choć mogą na pierwszy rzut oka nie wydawać się podobni do nas, dowiedli, że są dla cesarstwa większym skarbem niż niejeden z nas. Chyba nasza kolej, stwierdził ponuro André i jego słowa potwierdziły się, gdy usłyszeli swoje imiona. Wiktor i André Ventura. Wiktor wolałby wrócić na pole bitwy niż podchodzić do cesarzowej. Miał wrażenie, że z każdym kolejnym krokiem żołądek coraz bardziej podchodzi mu do gardła, choć od czasu bitwy prawie nie tknął jedzenia.
André szedł koło niego i razem znaleźli się 2 metry od cesarzowej Cori i jej rodziny. Byli tam wszyscy członkowie cesarskiej rodziny. Książę małżonek Adelar, księżniczka Fejri i jej 4 starszego rodzeństwa. Z całej grupy tylko Fejri się nie uśmiechała. Cóż, ona i jej najstarszy brat, który spoglądał na Wiktora nienawistnie. Po rozcięciu na wardze nie pozostał żaden ślad. Książątko, o dziwo, nie poskarżył się matce za cios w szczękę, ale Wiktor był pewien, że mu tego nie zapomni. Prawdę mówiąc, gdyby książę powiedział o wszystkim cesarzowej, Wiktor nie byłby tak zdenerwowany. Oskarżenia o napaść zniósłby lepiej niż medale. Jest moim wielkim zaszczytem i radością móc wręczyć tym 2 młodym bohaterom najwyższe odznaczenia naszego cesarstwa. Za wszystko to, czego dokonali dla nas, ale przede wszystkim dla mnie i mojej rodziny, mówiła Cori, podczas gdy jej mąż podszedł do niej ze szkatułką, w której znajdowały się 2 diamentowe medale. Na ich widok Wiktor poczuł jeszcze silniejsze mdłości. Były nasycone. Widział bijącą od nich aurę mocy barw. Ale widok każdego nasyconego klejnotu przypominał mu jedynie o tym, co powiedział mu Margan. O tym, co odkrył wśród wysp Kartamu. Moc panowania nad życiem i śmiercią. W kontekście tego, co Wiktor usłyszał, dla niego słowa Cori na temat zwycięstwa nad Kajmeri wydawały się złowieszcze, wręcz potworne. Wiktor wychwycił przygnębione spojrzenie Fejri. Bez słów poprosił ją o pomoc, ale ona jedynie pokręciła głową. Nie mogła nic zrobić. Potem Wiktor zerknął kątem oka na brata, który jednak nie odwzajemnił spojrzenia. Stał wpatrzony w uśmiechniętą Cori, jakby miał za chwilę otrzymać cios nożem, a nie medal. Wiktorze? André? Cori podeszła do nich i uniosła medale. Oto wasza nagroda. Wiedzcie, że będziecie już zawsze mile widziani wśród Uwi. Od teraz jesteście naszymi przyjaciółmi, częścią rodziny. Rodziny. Tego było już za wiele. Gdy tylko Cori uniosła medal, Wiktor sam uniósł rękę i powstrzymał ją, przerywając jej w pół słowa. Nie. Zapadła cisza, mimo iż salę wypełniało dziesiątki osób. Jakby zewsząd w jednej chwili uleciało całe powietrze. Oszołomiona Cori zesztywniała, a diamentowy klejnot drżał w jej dłoniach. Co takiego? Wydusiła z siebie. Nie zasługuje na to, oświadczył Wiktor. André obok niego wstrzymał oddech, podobnie jak cała rodzina cesarzowej. Nonsens! Cori po chwili odzyskała zdolność mowy. Twoja skromność wspaniale o tobie świadczy, młody człowieku, ale ocaliłeś moją córkę, moje cesarstwo. Tu nie chodzi o ciebie, wasza wysokość. Słowa Wiktora sprawiły, że powietrze wokół zrobiło się gęste jak rtęć. Przysiągłem komuś bardzo dla mnie ważnemu, że zaprowadzę pokój. Nie udało mi się, więc w moich oczach nie zasługuję na żadne nagrody. Nie udało ci się? Ależ oczywiście, że ci się udało. Osiągnęliśmy zwycięstwo. Zwycięstwo to nie pokój. To nawet nie jest pół pokoju. Ten medal, Wiktor wskazał na diament, nie jest wart całej krwi, do której rozlewu doprowadziłem, bo zaufałem niewłaściwym osobom. Zniżył głos na tyle, że prócz cesarzowej i jej najbliższego otoczenia nikt nie mógł go usłyszeć. Nim skończył, spojrzał Cori prosto w oczy. Dostrzegł złotą obwódkę wokół błękitu. Jakby spoglądał na otoczony złotem lód. Po krótkiej chwili bijący z nich szok zniknął i wtedy Wiktor zobaczył błysk furii. Furii, którą już przecież w tych oczach widział, a mimo to był zbyt głupi, by zrozumieć, co to oznacza.
To nierozsądne odrzucać dary z ręki samej cesarzowej, usłyszał przytłumiony głos Cori. W Galafaj nie mamy hierarchii. Tam i tak byłoby to bezużyteczne. Wiktor był niewzruszony. Zachowaj nagrody i odznaczenia dla kogoś, kto naprawdę oddaje ci cześć, Cori Lare, ponieważ ode mnie nie dostaniesz już niczego. Prawie nie czuł wzroku tysięcy ludzi wpatrzonych w niego w pełnej napięcia ciszy. Poczuł jednak, jak Andre staje obok niego. Dotyk jego ramienia na barku był tym, co dodało mu otuchy. Chodźmy stąd, wyszeptał do brata. Skłonił lekko głowę cesarzowej, rzucił ostatnie pożegnalne spojrzenie księżniczce Feyri, po czym razem z Andre udał się ku drzwiom, pozostawiając za sobą wielką salę, rodzinę cesarską i naładowane diamenty. Nikt ich nie zatrzymał. Ale nie rozumiem, rzekł w pewnej chwili Andre. Dobrze rozumiesz, odparł ponuro Wiktor. Diana miała rację. Nigdy nie powinniśmy byli tu przylatywać. Na to Andre nie znalazł odpowiedzi. Obejrzał się za siebie. Będziemy mieli kłopoty? Zapytał. A niby czemu mielibyśmy je mieć? Bo właśnie upokorzyłeś cesarzową Uwi na oczach wszystkich jej poddanych. Chyba spaliliśmy za sobą mosty. Po wszystkim, co ty jej powiedziałeś, zamierzasz mnie teraz pouczać? Andre zesztywniał i Wiktor momentalnie pożałował swoich słów. Teraz miał jeszcze kłócić się z bratem? To co teraz robimy? Zapytał Andre. Lecimy do stolicy Kajmerii? Do Margana? Nie, sprzeciwił się Wiktor. Lecimy do Galafaj, do Diany. Andre zmarszczył czoło w zdumieniu. Prosić ją o pomoc? Nie, błagać ją o wybaczenie. Dopiero po 2 sekundach Andre zrozumiał, co Wiktor chce przez to powiedzieć. Ale zaraz, ja myślałem, że będziemy ratować, co się da, że ocalimy nasz dom. Wiktor zatrzymał się i spojrzał bratu w oczy. Dość już narobiliśmy. Dotarli do swojego statku pozbawionego imienia i wyruszyli w drogę, nie oglądając się za siebie. Wiktor ze wszystkich sił starał się nie myśleć o tym, co działo się przez ostatnie dni. Kartam, Margan, Feyri, Cori, moc barw, Uwi i Kajmerii, a przede wszystkim jego przysięga, że zadba o pokój. Ledwo opuścili przestrzeń cesarstwa, na komie pojawił się sygnał. Długo nie musieliśmy czekać, stwierdził ponuro Andre, widząc znajomą twarz Diany, a pod nią prośba o jak najpilniejszy kontakt. Co jej powiemy? Jak to co? Całą prawdę, odparł Wiktor i odlecieli.